Dzień dobry, witamy Was serdecznie. Moim gościem dzisiaj Krzysztof Brzeziński, którego myślę, że doskonale znacie. I to logo tutaj na klacie, Iskra. I dzisiaj będzie o Iskrze, ale bardziej będzie o doskonałym stanowisku pracy. Jak zaraz się sami przekonacie, nie tylko do Iskry, bo to jest dla mnie taką chyba bardzo ważną cechą, że to, co tutaj widzicie, nie musi służyć pracy wiertarką Iskra, ale może służyć do 90% wszystkich czynności w Waszym warsztacie. Krzysiek, najpierw powiedz mi, skąd w ogóle się wzięła idea, no przecież każdy w warsztacie ma jakieś miejsce pracy, nie? To po co stół taki? Zaczęło się od tego, że dla wielu stolarzy problemem w pracy z pracą Iskrą było stworzenie dokładnego stołu. Z czego to wynikało? Wynikało to z tego, że próbowali te stoły robić z samej płyty wiórowej, na dużych rozpiętościach. W czasie pracy byli przyzwyczajeni do tego, że na przykład lemellownicy czym dokładniej docisnął, tym dokładniej wywiercił. Natomiast jeżeli zrobili takie duże stoły z dużymi rozpiętościami, one były z samej płyty, to w momencie pracy naciskali na płytę i to się wszystko krzywiło. No, w momencie zrobienia stołu wszystkie kąty posprawdzane, wszystko było idealnie. Przy wierceniu te elementy się po prostu odkształcały, wychodził ząbek. Jak wychodził ząbek, to drugi raz jeszcze mocniej naciskał, jeszcze większy ząbek, rzucał iskrę w kąt i było po technologii w warsztacie. No. Bo, przepraszam, przerywam, będę co jakiś czas starał się tutaj Krzyśkowi przerywać. Dlaczego ważna była ta precyzja pracy? Czyli kąt tutaj 90 stopni i kąt tutaj 90 stopni. Opcja druga, kąt tutaj 90, tutaj między tym 90, tutaj 90. Jeśli włożymy jakiekolwiek zderzaki, na przykład na środku tego naszego stołu roboczego, automatycznie sobie zmniejszam pole robocze. Po co mam się przesuwać metr obok, jak mogę się przesunąć 30 cm obok i pracować już tu. Ale znowu musi być pewność, że tutaj będzie ta 90 zachowana. Tak. Więc I stąd właśnie niby pomysł. takie proste, nie? Tak. 90, 90, 90. A się Stąd okazuje, pomysł, że żeby zrobić szkielet. Szkielet metalowy, na którym będzie można zamontować elementy z płyty wiórowej, tak że no praktycznie nie ma możliwości ścisnąć tej płyty. No. Nie ma możliwości w tej chwili skrzywić tego kształtownika. No i to w tej chwili zapewnia taką pracę, że może sobie każdy naciskać ile chce. Nie jest w stanie skrzywić tej płyty. Praktycznie po rozpoczęciu pracy zaczyna od razu to wszystko wychodzić w punkt, tak jak to powinno być. Krzysiek pokazał na plecy, to obróćmy Krzyśko, bo ja obrócę sobie tutaj. Zobaczcie. Dlaczego nie ma opcji wygięcia pleców? Ponieważ mamy jeden, drugi, trzeci profil, profile stalowe zamknięte, wszystko jest malowane proszkowo i to wszystko waży ile? No, około 160 kg na pewno. 160 kg. Bez blatu i bez tej tylnej płyty, dlatego że no, my tego nie zapewniamy. Praktycznie tą płytę każdy sobie sam musi załatwić we własnym zakresie. Tu Jarek, ponieważ nie chce zdejmować tej płyty, żeby pracować w tym drugim położeniu, Pokażemy Wam. zamontował sobie to na stałe. No. Tak, dokręciłem takie kątowniki i teraz bo ja myślę o tym, że jak gdyby nie chcę dźwigać tych elementów, każda formatka waży swoje i prościej mi w pojedynkę obrócić to, zobaczycie to za chwilkę drugą funkcję tego stołu, a przy tym wszystko mi się trzyma, jest stabilnie i perfekcja. I tu na dole widzicie jeszcze też coś, czego jeszcze Wam nie zdradzimy, czyli tutaj mamy jakieś takie oparcia, to jest takie jakieś niby dziwne. Stół jest oczywiście na kółkach, także jest całkowicie mobilny. W pracy Iskrą, tak jak widzieliście z tej strony, może stać sobie przy ścianie, także nie zajmuje wiele miejsca.
Przy pracy w tym drugim położeniu, które za chwilę pokażemy, można pracować, wyciągnąć Dookoła. sobie go na środek i pracować Tak. dookoła. Tutaj to miejsce jest przystosowane do tego, żeby położyć sobie płytę, tak jak malarz obraz na sztaludze, no i pracować pozycjonerem. No jest to bardzo wygodna pozycja pracy, dlatego że oczywiście to jest do dużo większych elementów, no Tak, bo mniejsze. dłuższy, szerszy. No, ja tu w tym momencie nadmienię, że no, nigdy nie było problemów pracą iskrą i nikt nie miał problemów pracy iskrą na małych elementach. Problemy zaczynały się, gdy mieliśmy duże elementy, no więc duże elementy to duży stół. Krzyśku, proszę tutaj stań troszeczkę bliżej, tak? Duże elementy to jest duży stół. Natomiast no, w tej chwili to jest rozwiązane, bo możemy tutaj sobie dowolny duży element założyć. No i później na tym pracować pozycjonerem. Może wrócimy do tej poprzedniej Dobra, pozycji. tak jest. Ja pokażę, że w tej chwili, w tym momencie tak samo nie ma problemu. Nie ma problemu w pracy z dużymi elementami. I tutaj od razu zauważcie, tak, ja sobie wykorzystałem blat, który po prostu miałem kawałek blatu bukowego z litego drewna, ale żeby doczepiać tutaj te zderzaki, te rynienki, które pozycjonują te dodatkowe skoki C32, to zrobiliśmy dosłownie to w 5 minut. 3 kawałki płyty, pomiędzy te płyty są wstawione te profile z otworami i zobaczcie, kładę sobie tutaj tą płytę i już mam miejsce pracy zrobione. To jest tak To jest- proste, Do pracy iskrą w systemie 32. Tutaj, zanim zdejmiemy te płyty, właściwie to dlaczego Jarek zrobił sobie w ten sposób blat? My jako producent proponujemy zrobić sobie blat w ten sposób, że robimy ten blat z 2 warstw. Dolna warstwa jest pełna, tak jak to chce mieć po prostu te wymiary tego stołu. Natomiast druga warstwa to są właśnie takie płyty, w które no, mocujemy te listwy no, na takiej samej zasadzie, tylko że tutaj jeszcze w tym zestawie premium są 2 listwy 1280 i 2 listwy 640, czyli montujemy tutaj na długość te listwy to jest 1920, a blat tak zalecamy robić 220, czyli mamy 220 miejsce pracy i teraz te listwy w takim położeniu no, wyglądają mniej więcej tak jak tutaj, ale jak ten blat jest z 2 płaszczyzn zrobiony, jeżeli przewrócimy go na drugą stronę, to mamy 2,20 Tak. blat roboczy, płaski. No, Tak, Jarek tak, zrobił tak. sobie tak, dlatego że on po prostu dużo więcej robi z drewna i jemu się dużo bardziej przyda taki blat, a ten po prostu w razie, jak będzie potrzeba zrobić jakiś mebel. Tu jeszcze jest na tym blacie ciekawa rzecz, bo wcześniej w zestawach były dawane 4 takie rynienki 64 na 32, które tam pomagały pozycjonować wiertarkę o 64, o 32. Pomagały też sobie po prostu złapać tutaj tą linię wiercenia. W tej chwili zamiast 2 takich są dawane 2 takie celowniki, 2 dłuższe. Teraz od tej strony one są dokładnie takie jak tutaj, a od tej strony one są wydłużone. Także pozwala to na to, że jeżeli pracujemy w ten sposób, czyli tym krótszym do pleców, no to mamy normalnie taką samą pracę jak tymi celownikami krótszymi. Natomiast jeżeli obrócimy w drugą stronę, to możemy sobie natychmiast zawęzić pole robocze. Czyli tak jak widzicie, tam oglądaliście ten film, który polecam, Wiercenie iskrą na czas, gdzie tam w minutę 5 sekund człowiek wierci 24 otwory. To jest realny film, tam nie ma żadnej ściemy, tylko że on traci tam trochę czasu, bo musi iść z tą formatką aż na koniec stołu. dokładnie. To W jest, tej chwili on sobie może... czyli to jest skrócenie pola roboczego, nie? Tak, możemy sobie tak samo zrobić pole robocze na przykład
Tu jeden pracuje, tam pracuje drugi. No nie? Tak. Możemy pracować, tak jak na tamtym blacie, z 2 warstw. Możemy pracować bez tych Tak, to też jest boków, bo fajna to rzecz. też jest dobra rzecz. W tych pierwszych stołach była tutaj Taki duży kątownik. taki nie? kątownik, w który się wkładało regał. W tej chwili możemy sobie podnieść ten element do tyłu i tam bazować się z tamtego tu rogu, jest ogranicznik. a tutaj nawet 3-metrową płytę sobie z 3-metrową płytą pracować. No. I możemy na przykład sobie zamknąć z jednej strony, Tak, i później otworzyć tu. Tak? otworzyć tam i z tamtej strony. No to samo tutaj. Tu możemy sobie ustawić te celowniki i zrobić w ten sposób, czyli tu zaczynamy, nie mamy tych boków na przykład, no bo nam akurat robimy jakąś krótszą robotę, no to błyskawicznie się zakłada, natomiast no, do 2 otworów nie chcemy ich zakładać, wpinamy sobie tutaj, później zamieniamy tamto w tą stronę, tamten celownik w tą stronę, ten celownik w tą i mamy znowuż w tą stronę pracy. Tu są jeszcze takie z boku otwory, w które możemy sobie wpiąć pina i założyć tu kostkę, żeby ona była w powietrzu. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym stole? No tu oczywiście mamy Rury do odsysu. rury nie? do odsysu, po którym możemy podłączyć odkurzacz. W ogóle nie ma co przejmować się po prostu przy wierceniu piątkami, bo tam jest tak mało urobku, że nawet nie ma co zawracać sobie z tym urobkiem głowy. Tak. Natomiast problem jest na przykład przy wierceniu na flipery 15, 18 na PK2. No i wtedy możemy sobie tutaj pracować na gładkim stole i te wszystkie wióry nam tutaj tak. zostaną wyssane po prostu przez odkurzacz, także że nie ma najmniejszego problemu. No co, rozbieramy chyba ten... Jest to dowolność. Tutaj mi się to podoba, że to nie jest jakby zamknięty system, że my 28 i ani kroku dalej, bo już po prostu nic nie wejdzie. Tylko możecie to faktycznie zrobić tak, jak potrzeba. Jeśli macie duże formatki, otwieracie sobie ramiona, pracujecie z lewej na prawo jak chcecie. Jak macie kilka małych formatek, to sobie dzielimy to pole robocze na kilka stanowisk. Tak jest. Tu ustawię inaczej zderzaki, tu inaczej i przechodzicie z iskrą i sobie robicie te 3 operacje. Tak, za jednym razem. No. Naszym takim celem jest to, żeby praktycznie, jeżeli weźmiemy formatkę do ręki, dokładnie jeszcze raz nawiążę do tego filmu, żeby tą formatkę nie brać 10 razy po prostu do ręki. Najpierw powiercić podpórki, później powiercić na prowadniki, później okręcić jeszcze na coś innego, tylko z jednego praktycznie ustawienia Tak. zrobić tą formatkę w 100%. No. Dobra, ja tutaj sprzątam, odłożymy sobie te elementy. No i teraz zobaczcie, zmieniamy całkowicie opcję pracy, czyli to rozbieramy, ale pamiętajcie, to co my teraz rozbieramy, tego w ogóle bym nie musiał robić, gdyby listwy były wstawione w ten blat drewniany. Tak, to jest to. To Jarek sam zamknij ten stół, bo powiedzą, No i że, dobra, i że teraz ja mam, dokładnie, że ja mam czyli- dużo siły i ja sobie z nim daję radę. No, Jarek Zrobiłem robotę jedną, zmieniamy to, co mamy zmienić, podnosimy to, opuszczamy. Aha, tu jeszcze zapomnieliśmy powiedzieć, to się nam odkryło. Tu mamy regulację pochylenia blatu, bo oczywiście ten blat jest pochylony po to, żeby nie trzeba było... Tutaj muszę tak. Z jednej, z drugiej. No, Dobra. Tak, te stopki pochylały Wam blat, że plecy są z 5 stopni, może troszeczkę więcej, pochylone. I wtedy wszystko, co położycie w pionie, opiera się o plecy. nie musimy używać ścisków, Nie ma ścisków, a to już no. jest parę sekund na każdej operacji zaoszczędzone. No tutaj my praktycznie w tej technologii produkcji mebli próbujemy no, z każdej operacji po te kilka sekund ukraść. No, udało nam Zobaczcie teraz.
To po pierwsze sklejka 20 ile? 20... To jest 18. 18. Dobra. I teraz są tutaj kolejne dwie rynny takie Czyli profile. Możecie znowu zrobić wedle potrzeb. Czyli opcja pierwsza. Robimy wszystko na płasko. I mamy ile? 1,28 m, tak? No, metr Nie. 40 na metr 40. 1,40 m na 1,40 m. Otwory pod imaki, czyli to wszystko możecie wykorzystać jako imaki, jako zderzaki do łapania materiału. I wszystko jest przystosowane pod... Tu są jaskółcze ogony. Możecie stosować bez problemu ściski, Besseya, Festula, Makity, Tak. wszystko co jest na rynku. Ten rowek jest tak zrobiony, że no, wszystkie te, które mieliśmy w ręku, ściski, one tutaj pasują, także Kolejną rzeczą, to ja już kiedyś Wam pokażę jeszcze, ja sobie robię takie wsuwane elementy. Tutaj też jest jaskółczy ogon. I teraz zobaczcie, mam zderzak, który zawsze będzie na przykład prostopady do tego. Za chwilę opcja będzie taka, że mogę listwy takie mieć, które będą przesuwane, czyli pod kątem 45 stopni albo pod jakimś innym kątem. I mocujecie sobie dowolny element. No to jest taki stół, to jest dla mnie wymarzone miejsce pracy przy wszystkim, co praktycznie robię w warsztacie. No to jest bajka. czyli nie? praktycznie systemy, na tym blacie są połączone systemy łączenia, te takie jak na listwach i tak samo te takie na otwór FI 20. No i teraz jeżeli chcemy na przykład bardzo mocno coś złapać do stołu, to łapiemy się za ten otwór, no nie? Tak, no Natomiast właśnie. jeżeli chcemy tylko spozycjonować na boki, Żeby nie było. to jest po to, żeby no, na przykład nikt nie próbował łapać za to, no bo wyrwie, wiadomo. Tak, a łapiąc w ten sposób od spodu, no to już łapiecie to tak mocno jak chcecie, nie? No i oczywiście wtedy pod każdym kątem. Co dalej, co dalej? Tutaj zobaczcie, że w tych listwach też macie otwory powiercone, więc tutaj ściskiem złapię na środku, a tutaj znowu macie otwory piątki. w systemie 32. No i to też jest no, do wykorzystania praktycznie. Można co 32, można wpiąć ceownik, można różne rzeczy. No i teraz nie bylibyśmy sobą, żebyśmy tutaj na tym blacie nie zastosowali czegoś do tego, żeby można było pracować iskrą. Mamy drugą blachę, wyższą. Tak, wkładamy. Teraz po co jest ta blacha? A mianowicie ta blacha jest po to, Ja sobie mogę na żeby przykład z tego zrobić. wiertarkę na przykład. Ja sobie mogę zrobić tu. No właśnie. Cyk. Mamy wiertarkę. I już mamy kąt prosty w jednej osi, w drugiej osi. Tak, i mamy płaszczyznę. No bo wiadomo, żeby w technologii Iskra gra rolę to ustawienie płaszczyzny, na której leży płyta, w stosunku do płaszczyzny wierteł. I teraz mamy w komplecie takie imaki, które nam służą jako właśnie coś, co powoduje nam położyć tą płytę na innej płaszczyźnie niż płaszczyzna stołu. Tak. Wysokość tego imaka to jest 21 mm. Czyli zrobimy sobie 4 takie imaki. Dobra, masz 4. No tutaj to jest też będzie potrzebne. O, Tak, tu. bo to będzie dalej. Ale długa ta noga. Cyk. Zobaczcie. Czyli podniesiona jest płyta. No tak, Tyle, ile trzeba. ale tu mamy na wiertarce 32 mm. Imaki 21. 32 odjąć 21, 11. Dlaczego 11 zostaje? Ano dlatego, że jeżeli pod 11 podłożymy dwójkę,
No, to wejdziemy na poziom 9 mm, a Tak jeżeli jest. 1,5, 9,5. no. I teraz w każdym zestawie jest komplet takich podkładek. Weźmiemy akurat 1,5 mm. Zrobię tutaj Czyli- jeszcze zbliżenie dla Was specjalnie. Raz. Zobaczcie. To jest tak proste. 2. Wystarczy dodać dokładny wymiar tu pod spód 3. i już podnosimy te imaki dystansowe. Teraz już mamy wiertarkę ustawioną. Co jest bardzo istotne tutaj przy takim wierceniu. Musimy mieć płytę zapartą, dlatego że jeżeli tu nie byłaby płyta zaparta i byśmy tak wiercili, to dużo więcej sił potrzebujemy na to, żeby utrzymać tą płytę, Tak, niż żeby pchnąć wiertarką, no nie? tak. Czyli tutaj byśmy mieli to. I teraz na przykład w jednej firmie, która zakupiła taki stół, zaobserwowałem, że tam na takim stole pracuje 2 pracowników. Jarek ma jedną wiertarkę, ja mam drugą wiertarkę i teraz wiercimy. Jarek z tamtej strony, ja z tej strony. I teraz z drugiej strony jest taka sama sytuacja jak tutaj. Tak. I tylko sobie przekłada wiertarkę No. i wierci No. i już ma gotowy element. Czyli Dobra. raz biorą, 2 bierze ludzi, raz wiertarkę do ręki, no chociaż naszym zamysłem cały czas jest robić takie urządzenia, żeby można było nimi wygodnie pracować w pojedynkę, no nie? Nie takie, że po prostu z założenia dobrze mieć 2 pracowników. No. Tak, ale faktycznie tutaj przez ten garb, który powstał, stół dzieli nam się na 2 części i mamy 2 niezależne stanowiska pracy, nie? Jeden może Tak jest. zastosować tu, drugi może robić tu. To też jest do wykorzystania przy pracy pozycjonerem, no, który też będziemy wkrótce prezentować, Kolejny super ważny temat. dlatego że tu kładziemy jeden bok, tu kładziemy drugi bok i mamy przegląd sytuacji, jak wiercimy. Praktycznie mamy jedno pozycjonowanie. No. Staramy się zrobić tak opracować tą technologię, żeby wiadomo, że w tą stronę dobrze mieć system, znaczy dobrze pracować w systemie 32. Tak. Natomiast po długości konieczny jest system metryczny. Zresztą ja to mówię od początku. Niektórzy ludzie twierdzą, że ja wszystkich namawiam, żeby po długości mebla w systemie 32 wiercić. Nie, w ten drugi zawsze od początku w iskrze po długości boku, czyli po wysokości boku, zawsze mieliśmy przewidziany system wiercenia metryczny. I teraz staramy się to zrobić tak, żeby metrycznie rząd otworów powiercić tylko raz. Dlatego, że nawet jeżeli metrycznie pomylimy się o 0,5 milimetra, to ten błąd nam się przeniesie Na drugą stronę. na te następne 4 czy tam następne 5 wierceń. No nie? Natomiast nie będzie takiej sytuacji, że na przykład tak, tu się pomylimy o minus 0,5 milimetra, tu o plus 0,5 milimetra i nam się o milimetr tutaj wszystko skróci. No, mierzenie metryczne jest po prostu niedokładne, dużo niedokładniejsze w stosunku do systemu wzorcowego. Czyli w momencie, jeżeli powiercimy ten rząd otworów metrycznie, on automatycznie staje się naszym wzorcem. Tak. Dla osób, które nie siedzą w tych tematach za bardzo, podpowiem tylko. Robiąc szafkę w systemie 32, czyli na przykład tak jak robią jakieś duże fabryki, tam nie ma opcji wyboru, że na przykład dolna szuflada będzie miała 76 mm, bo taką chcemy i koniec. Tam front może mieć tyle, ale wysokość na przykład już tej systemowej skrzynki już tyle być nie może, bo nie wyjdzie to z tego systemu. Albo na przykład nad tą ktoś zrobi te 76 mm, ale nad tym zostawi 50 mm luzu, bo kolejna wychodzi z systemu 32 ileś tam centymetrów wyżej. Więc, a system free, czyli ten właśnie system metryczny, o którym Krzysiek mówi,
pozwoli Wam wykorzystać na wcisk te szuflady w korpusie. I to jest ważne, bo no, Czy szuflady, czy półki. tak. Myślimy o tym, żeby super ergonomicznie wykorzystać tą powierzchnię zabudowy. Nie może być pomiędzy szufladami albo tymi półkami jakiegoś luzu bezsensownego, które czasami by wynikał z tego systemu 32, tylko robimy to na tym systemie. Mamy free. zrobioną już na przykład aplikację taką, gdzie zadajemy wysokość boku. Aplikacja mówi nam, w jakich miejscach należy wywiercić otwory metrycznie, po to, żeby półka była identycznie na środku, no nie? Okej. I no, na filmach, które będziemy robić wkrótce będzie cały cykl filmów o Iskrze. Będziemy pokazywać, jak wiercić właśnie, jak szybko korzystać z tej aplikacji i jak wiercić po prostu, no tak, żeby ta półka była na środku, czy jedna, czy dwie półki, żeby były równe podziały po prostu. To wszystko będzie... Pokażemy Wam jeszcze jedną rzecz. Tam obok Ciebie Krzysiek jest. Czyli tutaj kolejna funkcjonalność. Zobaczcie. Zmieniamy to, czyli mamy ten mebel już powiercony. Aha, Jeszcze nie jeszcze. mebel. Mamy elementy korpusu powiercone. Tak. No i teraz każdy czeka na ten moment, czyli trzeba poskładać mebel. I Mniejszy korpus, większy, dużą szafę stojącą, no i gdzieś to musimy wszystko poskładać. Powkładać okucia, poprzykręcać je. I znowu potrzebujemy miejsce pracy. I tutaj Krzysiek jeszcze coś wymyślił. praca na miękko, tak? Zobaczcie. Tak zwana praca na miękko. Mimo tego, że ta sklejka tutaj to jest prima sort. Uwierzcie mi, że to jest lakierowane, czy tam jest jakiś laminat? To jest laminat. To jest sklejka laminowana. No i zobaczcie teraz. Tu się można kłaść, nie? Teraz już po prostu wykładać się na tym i leżeć. Czyli no, duża szansa, że jak nam żona nie zabierze tego dywanu, to będziemy mieć fajną pracę. I składacie ten korpus tutaj już na takim stole roboczym. No szczególnie jeżeli są elementy lakierowane, no nie? To Tak. No wiadomo, chodzi- że w pracy gdzieś można zahaczyć o tą sklejkę, ją porysować. Gdzieś mogą być jakieś opiłki metalu, no Tak nie? jest. Natomiast tutaj bierzemy czysty dywan, rozkładamy elementy. I zobaczcie, z tego właśnie mówiłem, stołu, no Iskra SW1, no nazwam tutaj marki, mówi, że jest to do systemu Iskra, ale gdybym nie miał Iskry, to na tym jestem w stanie pracować praktycznie ze wszystkim. Jeszcze tu z przodu pokażmy. Aha, bo z przodu jeszcze- pokażmy, bo jeszcze tu Bo jeszcze tego nie widzieliście. niektórzy mówią, że w Iskrze jest dużo elementów. No jest dużo elementów, dlatego że praktycznie w technologii Iskra przewidujemy możliwość założenia każdego ukucia i wykonywania mnóstwo prac. Nie, że tam jeden szablon, jeden. Jeżeli byśmy wzięli na przykład do kupy te wszystkie szablony, żeby zastąpić pracę Iskry, to byłoby Wam, gwarantuję, 3 albo z 5 razy więcej tych różnych klamotów. No więc mamy tutaj szafkę, w której możemy sobie poukładać po prostu, poukładać rzeczy, które są potrzebne do Iskry. No, także Jarek tutaj nazbierał kupę Czyli rzeczy. macie 4 szuflady zamykane na klucz. Szuflady są metalowe. Tak jest. Są na prowadnicach i 2 szafki z półką. I to jest jakby integralna część, integralna zawartość tego SW1 stołu. Tak Więc jest. mówię, no to jest takie normalne miejsce do każdej roboty. Praktycznie w tym zestawie premium mamy jednowrzecionówkę, dwuwrzecionówkę, te komplety wierteł, to wszystko, także jeżeli ktoś na przykład myśli o robieniu mebli i myśli o wierceniu i ma wydać pieniądze z rejonowego urzędu pracy na przykład na stworzenie tam stanowiska pracy, no to ma gotowe to wszystko, co mu jest potrzebne do wiercenia. Już nie potrzeba już nic innego, żadnych szablonów, już nic go po prostu nie zaskoczy. No. I teraz się robi już jako kompletny system, tak? Czyli macie i narzędzie, i miejsce pracy, o które prosiliście. Wszystko jest. Chyba o stole
O stole to już chyba wszystko, ale jeszcze tutaj korzystając z okazji, może pokażę dla tych właśnie, którzy już posiadają iskrę, a... Chcesz pokazać tamto? Tak, tak. No. Dobra. Właśnie, tak jak mówiłem, kradniemy sekundy przy pracy. Jeśli robicie jakieś tam jedno okucie, montujecie i tych otworów jest, nie wiem, 3 czy 5, to nikt by w ogóle nie myślał o tym, nie? Żeby przyspieszać to. Ale jeśli tych otworów jest 10 czy setek, kilka i jeszcze są różne średnice, to Krzysiek znowu coś wymyślił. Tak, do systemu Dobra. szybkozłącza dorobiliśmy dwie takie tulejeczki. Tak. I teraz, co nam to powoduje? Że mając porządne wiertła maszynowe, nie? Tak. możemy tymi wiertłami pracować przy normalnej wiertarce, bo wystarczy, że sobie tylko tutaj wkręcimy tą końcówkę. Ona zarazem, wkręcimy tą końcówkę, ona tak samo pasuje do uchwytu na wiertła maszynowe. Tam ona nam blokuje tutaj wiertło, natomiast tutaj wiertło jest zblokowane w tulejce i możemy sobie w tym momencie już pracować z tą szybkozłączką No. i wymieniać sobie wiertła przy normalnej wiertarce. Ale jest jeszcze druga tulejka i ta tulejka, ona z jednej strony ma gwint 3/8, a z drugiej strony ma uchwyt maszynowy. Tak. Czyli teraz możemy sobie tą szybkozłączkę zamocować do wiertarki dwuwrzecionowej. O. I dokręcamy i mamy iskrę Tak. dwuwrzecionową z systemem szybkozłączek. I teraz mogę sobie błyskawicznie zamienić wiertła na tej wiertarce, ale częściej nie zamieniamy wierteł, tylko częściej będziemy wyciągać to wiertło. Czyli tak jak tam, Tak. jeszcze raz wrócę, 3 razy sztuka do tego filmu Wiercenie iskrą na czas. Po wywierceniu 4 otworów na krawędziach, obracamy, możemy sobie wyciągać, już mamy jedną wrzecionówkę. No. I możemy sobie robić czy na prowadniki, czy na... I później sobie wpinamy, czyli bardzo uważam przydatna rzecz. Jak kilka różnych wierteł, czy właśnie nawet usunięcie jednego wiertła, czy zrobienie z dwóch jedno wrzecionowej, to jest bajka. Tak jest. No niestety nie da się tym pracować w pozycjonerze, czyli... No bo wtedy już będziemy za dłudzy, nie? Tak, bo jesteśmy za dłudzy. I co to pokazuje? Po raz kolejny, że wyższość pracy na bokach w stosunku do pozycjonera. No, tak jak od początku po prostu mówiłem, pozycjoner to jest gadżet, który po prostu stosujemy w razie wojny. No nie? Jeżeli chcemy robić profesjonalnie meble, nie ma lepszej metody pracy niż na stole. Nie ma szybszej, nie ma lepszej i nie ma dokładniejszej. No. A już w tym momencie przy tym stole, gdzie my bierzemy na siebie odpowiedzialność za dokładność tego zrobienia stołu, to ja nie widzę już żadnego problemu, który moglibyśmy mieć... Pozycjoner tak naprawdę przyda się w momencie, gdzie nie mamy stołu. Jesteś, Tak, nie wiem, jesteśmy na nawet u robocie. klienta, Tak. to i chcesz wywiercić precyzyjnie, no to wtedy wyciągasz pozycjoner i próbujesz tam... No, chociaż dalej po prostu prowadzimy pracę nad pozycjonerem, dlatego że po prostu grzechem by było nie wykorzystać tych tulejek, które już są na wiertarkach i dalej po prostu kontynuujemy pracę nad tymi pozycjonerami i na pewno z nich nie zrezygnujemy, no bo one są wygodne. Da się na nich pracować, da się robić meble z dużą dokładnością, natomiast te pozycjonery są już poprawiane po prostu. Zobaczycie już niedługo. Już niedługo Gwarantuję. będzie. Dobrze. No. Kończymy, czyli Iskra SW1 omówiona. Uwierzcie mi, że do tego stołu jeszcze można wymyślać własnoręcznie i wykonać wiele tutaj przydatnych gadżetów. Ja jak go zobaczyłem,
to już sam wymyśliłem kilka sztuk tutaj i już mam rozpoczęte prace, więc myślę, że Wam pokażę to, jak będę sobie dorabiał tutaj, rozszerzał te możliwości. Kończymy. Kończymy już, bo Dziękuję bardzo. no, dziękujemy Widzimy bardzo. się już niedługo. Na razie. No, do widzenia.